To dzisiaj jest ostatni pełny dzień naszej wycieczki po Estonii, Łotwie i Litwie i chciałam zrobić takie podsumowanie. Ze mną jest moja mama, która zgodziła się dołączyć do mnie i ze mną porozmawiać o naszych wrażeniach. Witam wszystkich. Bo w sumie 8 dni, 3 kraje. Mhm. Jedziemy tylko po stolicach, nie wyjeżdżaliśmy poza stolicę. Czy uważasz, że to jest za długo albo za krótko na któryś kraj? Czy potrzebowalibyśmy więcej czasu, czy nam pasuje, czy za długo, za krótko? Bo mówię, pomysł był mój. Miałam pomysł, patrzyłam ile chciałam czasu i przekonałam mamę i tatę, żeby do mnie dołączyli i wycieczkę mamy razem. Ale zawsze jak mówię ludziom, albo właśnie się chwaliłam, że jadę zaraz na urlop, to dużo osób miało taką reakcję: 3 kraje w sumie w tydzień. Więc jakie ty miałeś wrażenie? Powiem szczerze, wcale nie było jakoś za krótko. To też kwestia tego, co chcemy zobaczyć. To jest też ważne, bo my nie jesteśmy takimi osobami, które chcą siedzieć w pokoju pół dnia, nic nie robić. My raczej wstajemy rano, po śniadaniu krótko, idziemy zwiedzać, wracamy po południu, 16, 17, tak? I już później też wieczór sobie organizujemy gry, zabawy. Raczej nie siedzimy, nie śpimy. O, czasami potrzebujemy odpoczynku po takim długim dniu, ale raczej wykorzystujemy każdą wolną chwilę do zwiedzania. I chyba, że chcielibyśmy gdzieś wchodzić po muzeach, my nie jesteśmy muzealni, ale czasami lubimy, ale raczej wydaje mi się, że wystarczająco. Gdybyśmy mieli wolniejsze tempo, to można by było dołożyć ten jeden dzień, bo 2 dni były w Wilnie pełne, 2 dni. Natomiast w Estonii 1, na Łotwie 1. Jakbyśmy dołożyli ten drugi dzień, to nie wiem, czy mielibyśmy co tam robić. No musielibyśmy Z tych jakieś rzeczy, muzeo. z tych rzeczy, muzeum. które my lubimy oglądać, bo tu też mówię, jest różnica. Każdy ma jakby swoje preferencje i rzeczy. Jak my mówimy, muzeum musi być jakieś trochę inne, żebyśmy poszli. Nie jesteśmy muzealni. Może bo jesteśmy bardziej kościołowi, starsze budynki, lubimy parki, lubimy zieleń, lubimy też oczywiście jedzenie, pójście na kawę, pójście na jakieś desery, więc jakby ktoś szukał atrakcji, mógłby znać o wiele więcej i potrzebować 3-4 dni, ale jak my mieliśmy te rzeczy do zobaczenia, to po prostu dla nas było, że musimy bardzo dużo chodzić i dużo rzeczy zobaczyć w jeden dzień, ale się dało. Zdążyliśmy. Mówię, tutaj w Wilnie myśleliśmy o tym zamku Trakaj, W Trokach. Mhm. ale stwierdziliśmy, że to jest wycieczka na cały dzień, a w sumie mieliśmy tylko 2 dni i mieliśmy wystarczająco atrakcji na te 2 dni. Więc gdybyśmy musieli jeszcze raz, to może byśmy dodali jeden dzień, żeby tam pojechać, ale nie musimy chyba. Tutaj Asia dała mi wolną rękę do wybrania, do zwiedzania Wilna, tak? Do wybrania atrakcji w Wilnie. I na początku stwierdziła, że nie, no spokojnie, jak obserwowała, to wystarczy jeden dzień na Wilno. Ale ja po obserwacji, po pooglądaniu kilku filmików, zauważyłam, że nie, tu jest tak dużo atrakcji. Co prawda one są faktycznie bardzo blisko siebie, ale tam jest tyle chodzenia, że podzieliłam to na 2 dni i wydaje mi się, że zrobiłam to dobrze, bo faktycznie pierwszego dnia idealnie wszystkie moje plany zostały zrealizowane i faktycznie już na zegarku mieliśmy 17 000 kroków, a więc to było naprawdę limit górny. Nogi naprawdę odczuwały. Drugiego dnia było mniej punktów, ale były dalej oddalone od siebie. Już tutaj korzystaliśmy z autobusu, ale mimo wszystko trochę tego chodzenia było. I też w sumie dzisiaj ja mam 15 000, więc no ale tutaj podjeżdżaliśmy autobusem. Więc naprawdę te troki musiałyby być trzeciego dnia. Bo ktoś tam mówi, a to jedno popołudnie. No tak, ale to trzeba pojechać. Tam też trzeba pochodzić. Nawet ktoś mówił, że to na cały dzień spokojnie można tam spędzić, bo to jest takie miejsce rekreacyjne. Więc na pewno trzeci dzień, jeżeli ktoś chciałby te troki odwiedzić. Ja stwierdziłam, tutaj, że możemy sobie podarować, chyba że naprawdę będziemy miały niedosyt, będziemy chcieli pojechać, ale raczej odpowiednio dużo atrakcji było i plan był bardzo napięty.
Z rzeczy organizacyjnych, bo to musiałyśmy chyba wspomnieć na początku. Mhm. Planowanie tej wycieczki zostało podzielone na dwie części. Dwa pierwsze kraje, czyli Estonia i Łotwa, były planowane przeze mnie, czyli właśnie gdzie idziemy, gdzie jemy, jaki musimy transport używać, gdzie idziemy do supermarketu. Takie główne punkty wycieczki były jakby organizowane przeze mnie. My też mamy taki styl już po kilku podróżach razem, że zazwyczaj dzień wcześniej potwierdzamy z osobami, jaki jest plan, żeby wiedzieli mniej więcej, na co się nastawić, mogą zadać pytania, czyli na przykład dzień wcześniej bym powiedziała, ok, chciałabym wyjść koło 9, mamy jedną atrakcję, drugą atrakcję, trzecią atrakcję, tutaj możemy w tej okolicy pójść na kawę, tu możemy takie restauracje zaznaczyłam, tutaj są takie jedzenia, mamy ochotę na coś innego i różne inne. Później Litwa była mojej mamy w innym stylu. My używaliśmy stwierdzenia przewodnik, czyli pierwsze dwa kraje Asia była przewodnikiem, na Litwie mama była przewodnikiem. I mamy po prostu inny styl prowadzenia wycieczki. Więc nie wiem, jak chcesz ocenić biuro podróży Asia. Ja jak oceniam biuro podróży Basia, ale wiesz, mi się podobało jako uczestnik i jako przewodnik, ale nie wiem, jakie są Twoje wrażenia. Ja bardzo, bardzo Tobie ufam. Zawsze bardzo dobrze przygotowana wycieczka. Wszystko jest jasne od samego początku do końca. U mnie faktycznie jest troszkę więcej luzu. Ja daję więcej swobody. Niespodzianki. Ze względu na to, że mam w głowie ten plan, ale nie wiem, co się zdarzy w trakcie. Bo ja, co prawda, mój mąż twierdzi, że no przecież ty już wszystko wiesz, wszystko widziałaś, to dlaczego tam jedziesz? To nieprawda. Ja oczywiście dużo wiem o tych miejscach, ale i tak mnie wiele rzeczy zaskakuje. No wiem, że jest winda na górę Giedymina, ale wiem, że z jakiegoś podwórka, ale nie wiem, jak daleko jest to podwórko. Więc tutaj są różne takie niuansiki. Czy wiem, jak niektóre miejsca, gdzie są położone, albo na przykład restauracje, wiem, że prawie wszystkie restauracje mają to, co my chcemy zjeść, a więc mam zaznaczone 2-3, ale tak naprawdę nie wiem, w którym momencie stracimy już siły i chcemy zjeść, więc żeby nie szukać. Ja na przykład bardzo nie lubię szukać. Iść, jak jestem głodna, żeby szukać restauracji. Ja chcę usiąść i zjeść. W tym momencie mi już schodzi para i potrzebuję paliwa. Więc tutaj u mnie jest troszkę więcej swobody, ale faktycznie wszystkie punkty są zrealizowane. Ja mam to w głowie, chociaż może uczestnicy nie czują tego, że jest to wszystko pod kontrolą. Ja to nazywałam niespodzianki, bo czasami mama próbowała właśnie w tym samym stylu co ja, powiedzieć mi, jaki jest plan dnia. I ja w ciągu dnia nagle mam powiedzieć, ale jeszcze idziemy tutaj, ale jeszcze idziemy tam. No myślałam jeszcze o tym miejscu. A ja tak, wait a minute. Z tych 8 rzeczy nagle zrobiło się 12. I tak po prostu byłam zdziwiona. A mama mówi, mama miała plan w głowie, wiedziała co robi, ale niekoniecznie powiedziała, co będziemy dokładnie robić. I to mnie zawsze zdziwiło, bo ja mam trochę w innym stylu. No i niestety właśnie mama miała ten mały problem, że coś telefon nie chciał się łączyć dobrze, więc były momenty, gdzie się śmiałam, że robię nadgodziny, bo na moim telefonie, jako nieprzewodnik, musiałam sprawdzać kilka rzeczy na wszelki wypadek, bo coś się po prostu nie łączyło. Miałam plan, miałam mapę, wiedziałam, gdzie są te miejsca, ale jeżeli chciałam wprowadzić nowe dane, czy na przykład dowiedzieć, jak daleko jest, to już mój telefon nie działał. Mój telefon nie chciał ładować mapy, nie chciał ładować trasy, więc tu już musiałam się posiłkować Asią. Bo ja mówię, widziałam, miałam punkty, widziałam mapę, ale mówię, nowe informacje, wszystkie nowe informacje po prostu musiałam albo znaleźć Wi-Fi i wtedy spokojnie znaleźć połączenie, tak jak autobus dzisiejszy, tak? No nie mogłam znaleźć połączenia, bo mój telefon się nie łączył, tak? Ja nie wiedziałam, ale Asia sobie poradziła, jaki autobus z danego przystanku jedzie do nas, nie? No, Ale to jest bardzo ważne. No. To jest bardzo ważne, żeby mieć połączenie z internetem w danej chwili. Osoba, która jest odpowiedzialna za trasę, no jednak musi mieć połączenie z internetem. I też dzisiaj mieliśmy ten właśnie mini problem, że w pewnym momencie mój tata też próbował pomóc i mu adres kompletnie inny wyskoczył i też nagle mieliśmy chwilę takiego lekkiej paniki,
bo nic się nie zgadzało. Każdy z nas miał inną informację. Tak. I nie wiedzieliśmy, gdzie mamy iść, ale okazało się, że no, mój telefon pokazywał dokładną informację, więc Czyli daliśmy radę. internet. Internet jest bardzo ważny, Ktoś- więc najlepiej przed wyjazdem sprawdzić, czy Wasz internet pokrywa te kraje, czy musicie kupić jakiś inny pakiet, czy musicie kupić kartę, bo według mnie, szczególnie jak mówiłam o tych autobusach, że czasami na tych zwykłych plakietkach, co są przy autobusach, nie było na przykład tego numeru, którym myśmy mieli jechać. Google miało tą informację, ale przy przystanku nigdzie nie było tej informacji, więc niestety trzeba korzystać Z internetu. z internetu, bo takie informacje papierowe czy mapowe mogą Wam nie pomóc. Zacznijmy od transportu publicznego. Używaliśmy go minimalnie. Zaczynając od Estonii, użyliśmy tylko jednego autobusu. No bardzo wygodna forma transportu. Kupiliśmy bilet na lotnisku, wsiedliśmy, spokojnie wysiedliśmy na danym miejscu. Były informacje w autobusie, więc nie było problemu. Można było też bilet kupić. Ty kupiłaś chyba w Kartą. autobusie kartą. Tak. Więc bardzo wygodna forma. Tutaj nie mieliśmy żadnych trudności. Wszystko wiedzieliśmy wcześniej. Także niedrogie połączenie. Nasze mieszkanie chyba było tylko 10 minut, niecałe 10 minut autobusem, więc nawet nie byliśmy długo i nie był zatłoczony, więc było spokojnie. W Rydze nie było transportu, byliśmy blisko, więc no, trochę chodziliśmy, tak, po No, centrum. wszędzie chodziliśmy pieszo. Ale i było bardzo gorąco, więc chowaliśmy się gdzieś tam w cieniach, ale nie musieliśmy nigdzie jeździć. Nie, wszystko było blisko, bo nie korzystaliśmy z lotniska, Mhm. więc mieliśmy stację autokarową, a później wszystkie atrakcje były dość blisko, więc nawet jakbyśmy chcieli użyć publicznego transportu, to nie było sensu. W Wilnie najwięcej jeździliśmy i tutaj no nie było to zaskoczenie, bo okazało się, już wiedziałam o tym wcześniej, że musimy użyć karty. Każdy musi mieć swoją kartę, nie można kupić 2 biletów na jedną kartę. Ale to zadziałało i spokojnie dojechaliśmy. Google nam pomogło znaleźć połączenie. No w miarę to działało. No nie zawsze mój telefon działał, nie zawsze, no nie chciał, jak nie miał Wi-Fi, nie chciał funkcjonować, więc tutaj musiałam się posiłkować Twoim telefonem. Ale no kilka razy musieliśmy korzystać i okazuje się, że jeżeli nie mam Revoluta i mam zwykłą kartę moją polską, to płacę no dużo więcej. No bo jest Mam prowizja, jest opłata za przewalutowanie i takie inne, i dlatego ja z tatą mamy Revoluta właśnie takie na podróżowanie. Jak masz euro, to nie płacisz żadnych dodatkowych opłat. Ale właśnie to nas zdziwiło w Litwie, znaczy wiedzieliśmy już o tym, ale właśnie, że każdy musi mieć osobną kartę. Są też karty jakieś turystyczne i takie karty, które można doładowywać, ale my wiedzieliśmy, że może będziemy używać 3 razy, może 4 razy, więc No może bardziej w nam się ogóle, opłaca, a prawda? może w ogóle, że będzie nam się opłacało mniej. Więc, ale też jedno było, że na przykład dzisiaj się zdziwiliśmy, że pokazało nam autobus, którym mamy jechać spod domu, a jak poszliśmy, to na tablicy nie było tego numeru. Że na Google pokazywało, że będzie jechał autobus numer 19, a nie było żadnej kartki, że numer 19 na przystanku, że jeździ. Ale Więc to się- jeździł, ale no jeździł, pojechał. Google dobrze działa. Tutaj wydaje mi się, że nie ma z tym Ale problemu. jakby ktoś miał czytać tylko plakietki przy autobusach, Przy to przystankach. mógłby się zdziwić, bo może nie są aktualne. Ale Więc Google był jak Google najbardziej pomaga. aktualny. Google warto mieć dostęp i spokojnie skorzystać, gdzie chcemy dojechać. No, trzeba być świadomym, gdzie chcesz dojechać i wtedy Google pomaga. No to teraz transport między krajami. Więc mieliśmy różne opcje, patrzyliśmy na pociągi, żeby pojechać z Estonii do Łotwy, potem z Łotwy do Litwy. Trochę godziny nam nie odpowiadało. I jak zaczęłam sprawdzać, czy jechać pociągiem, czy jechać autokarem albo autobusem, wyszło na to, że jest opcja właśnie z firmy Lux Express, która w sumie jedzie krócej niż pociąg i jest tańsza, nawet w tej opcji, na którą mamę przekonałam, na tą opcję biznes, gdzie mieliśmy trochę większe siedzenia. Więc wybraliśmy autokary. Więc mama, jakie były Twoje wrażenia z Estonii do Łotwy i potem z Łotwy do Litwy? Używaliśmy w sumie tej samej firmy. Ta sama firma, siedzieliśmy prawie w tym samym miejscu i w jednym połączeniu i w drugim. Siedzenia szerokie, wygodne. Przed nami ekrany, na których można było oglądać filmy, można było
obserwować trasę, tak jak w samolocie. Bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Dostaliśmy wodę do picia, mogliśmy korzystać z ciepłych napojów, była toaleta, było Wi-Fi, bardzo dobre Wi-Fi, można było ładować telefon. W związku z tym naprawdę bardzo wygodna opcja. Te kilka godzin, które musieliśmy spędzić, 4,5 godziny, później 3,5 godziny, spędziliśmy bardzo wygodnie, przyjemnie i jechaliśmy drugiego dnia w bardzo gorący dzień, ale klimatyzacja działała, wszystko było dobrze, więc naprawdę polecam tę formę transportu. Jedyny stres, jaki mieliśmy, to podczas pierwszej wycieczki, bo mieliśmy wydrukowane bilety, rodzice wydrukowali kopie, a ja miałam tą opcję, żeby dodać do swojego portfela gogle. I rano, wtedy właśnie w Estonii, sprawdzałam wszystkie dane, już rano sobie szykowaliśmy się, pakowaliśmy się i nagle sprawdzałam nasze bilety z moim biletem na telefonie i okazało się, że pokazywało mi kompletnie inną godzinę. I dostałyśmy troszeczkę, no była panika, bo nie wiedziałam, co się stało, bo na pewno byłam pewna, że zabukowałam na 11, że na 11, a na telefonie pokazywało mi, że powinno być o 9, a to była już prawie chyba 8 rano. Więc na szybko dzwoniłam do infolinii, żeby się tylko dowiedzieć, co się dzieje, bo byśmy nadal zdążyli. Byliśmy dosłownie 10 minut od tego przystanku autokarowego. I rzeczywiście, jak podałam numer naszej rezerwacji, to potwierdzili, że nie, na pewno jest na 11 i że oni mówią, że właśnie jak się dodaje czasami bilety na telefonie, to niestety godzina może być inna przez to, że była zmiana czasu albo inne rzeczy i oni wiedzą, że często błędy wyskakują. Wydaje mi się, że to powinno być bardziej wizualne na ich stronie może, że polecają, żeby wydrukowywać bilety, bo muszę powiedzieć, że gdyby ktoś nie miał drukarki i tylko kierował się swoim biletem na telefonie, to ludzie mogliby się pomylić. Następna rzecz była, wyjeżdżaliśmy dokładnie o czasie. Nie było żadnych opóźnień. Jak było o 11, to zaraz przed 11 kierowca już zamykał drzwi i równo o 11 wyjeżdżaliśmy z Musimy przystanku. być 15 minut wcześniej. Tak. 15 minut przed odjazdem już wsiadamy do autokaru i naprawdę równo 11:00 autobus odjeżdża. Więc nie jest zalecane przychodzenie na ostatnią chwilę, jeszcze jakieś niepotrzebne zakupy po drodze. 15 minut wcześniej trzeba być na przystanku. No. I jeszcze jest, że jeśli jedziesz właśnie tym międzynarodowym, to musisz mieć przy sobie już przygotowany paszport, bo kiedy będziesz wsiadać do autokaru, to sprawdzą Twój bilet i Twój paszport, bo jedziesz za granicę. Więc to było pierwszy raz to nas trochę zdziwiło, bo byliśmy przygotowani, że wsiadamy, a tu nagle szukaj paszportu. Trzeba go wyjąć. Ciekawostka, że lądując w Estonii właśnie się dowiedziałam, że chyba we wszystkich tych krajach jest właśnie depozyt za plastikowe butelki i za szkło, że w wielu miejscach cena, jaką zapłacisz, jest jeszcze plus 10 centów, bo oni próbują, żeby ludzie oddawali te butelki w specjalnych punktach do recyklingu, ale przez to, że jesteśmy turystami, nie będziemy chodzić z pustymi butelkami, nie będziemy szukać tych punktów, więc niestety trzeba się przygotować, że na każdej butelce w sumie tracisz 10 centów. I wiem, że dzisiaj mieliśmy właśnie taki przypadek, że ja wrzuciłam do śmietnika, a za chwilę za nami ktoś przyszedł i wziął, bo przecież 10 centów mogą dostać z powrotem za tą butelkę. Mieszkania. Więc w każdym kraju użyliśmy Airbnb, zabukowaliśmy mieszkania z jedną sypialnią, z opcją spania w salonie, na wygodnej, rozkładanej kanapie. No i opcja sypialnia była dla rodziców, a opcja sofa była dla mnie. Więc Która sofa była najwygodniejsza, proszę, powiedz? chyba w Łotwie. Była najwygodniejsza, chyba jedyny problem był, że było trochę gorąco już, jak już wyjeżdżaliśmy, był ostatni dzień, ale chyba najlepiej mi się spało właśnie Na Łotwie. na Łotwie. A gdzie się Tobie najlepiej spało? Mi najlepiej się spało też na Łotwie, no naprawdę. Na Łotwie miałam szerokie łóżko, miałam zejście z obu stron, mogłam spać po swojej stronie bez problemu. Wysokie łóżko, 2 kołdry, co jest bardzo ważne, bo mój mąż lubi jednak kołdrę ściągać i no jest to problematyczne, więc Łotwa jak najbardziej. W Estonii mieliśmy łóżko dosunięte do okna,
Więc wchodzenie, ja musiałam spać przy oknie, więc wchodzenie do łóżka, wstawanie w nocy do toalety, no było no dość trudne i musiałam naprawdę gimnastykować się, żeby nie obudzić męża. I tutaj łazienka była w sypialni, więc Asia musiała przechodzić przez naszą sypialnię. Nie słyszeliśmy jej, nie było Ale problemu, ale to był jakiś tam dyskomfort. No był to trochę minus, bo chyba ze zdjęć jak bukowaliśmy, to ja tego w sumie nie zauważyłam, więc byłam trochę zdziwiona, jak właśnie weszliśmy do mieszkania w Estonii i patrzę, o, łazienka jest właśnie przyczepiona do sypialni. I właśnie dla osób, które podróżują w 3-4 osoby, to może być problem, bo w środku nocy możesz kogoś obudzić, także w ciągu dnia, jak ktoś odpoczywa, możesz też im przeszkadzać, więc to jest coś, co zobacz. Ale z tego mieszkania też najbardziej nam się podobało właśnie, że właściciel zostawił różne gry. I mieliśmy właśnie Uno, było Dixie i były inne rzeczy, ale nie było stołu wysokiego, żeby grać. Była ława, była ława szklana, ale nie było takiego stołu, żeby usiąść wysoko i grać. Więc to mieszkanie było takie ciekawe, w dobrej lokalizacji, ale no takie trochę rzeczy nam przeszkadzały. Właśnie ta łazienka, brak stołu. Ale była metalowa łyżka do butów, długa łyżka do butów, naprawdę wygodna. My niestety już potrzebujemy do zakładania butów łyżek, więc tutaj naprawdę komfortowo. Wyposażenie kuchni było rewelacyjne, kawa, herbata, jaką chcesz. Naczyń było pod dostatkiem. Tutaj nie było, tak jak w Estonii były po 3 rodzaje, 3 kubki, 3 talerze. Tutaj było tych naczyń dużo więcej, można było korzystać, więc kuchnia była bardzo dobrze wyposażona, ale mówię, no w każdym mieszkaniu były plusy i minusy. W Estonii właśnie bardzo się dobrze spało, ale i było właśnie w centrum, ale właśnie minimalistycznie, tak? 3 kubki, 3 talerzyki, no tak spokojnie, no oczywiście, no wystarczyło, tylko co chwilę trzeba było myć, wycierać, jeżeli chciał się użyć jeszcze raz. No. A jak w Wilnie? W Wilnie. Mieszkanie mi się bardzo podoba, bo właśnie jesteśmy w nim. -1, wielki, 4. piętro. Bez windy. Bez windy. Mieszkanie jest troszkę oddalone od centrum, a więc no dość uciążliwy powrót po całym dniu zwiedzania, ale mieszkanie jest bardzo przytulne. Mamy fajny, chyba najlepszy stół do gier, okrągły, bardzo dobry. Kuchnia z salonem, ale jest jakby troszeczkę oddzielona, więc Asia ma swoją sypialnię w drugiej części salonu. Łazienka jest tutaj dość blisko, więc też jakby nie przeszkadzamy sobie. Mieszkanie chyba najbardziej wygodne, z tego co ja odczuwam. Łóżko w porządku, tylko za nisko i za miękki materac, ale bardzo fajna sypialnia, tak? Jak najbardziej. Tutaj za nisko, nie wiem dlaczego jest tak nisko ten materac. Ale no, śpi się w miarę dobrze. U mnie ta sofa tutaj ma takie między poduszkami takie lekkie załamanie, więc jak się śpi, to się czuje, że jedna się poduszka kończy, druga się zaczyna. Podobnie było właśnie w Estonii i tam trochę ta sofa była właśnie taka miększa, więc dlatego na Łotwie mi się najlepiej spało. Rzeczywiście tutaj to 4. piętro po całym dniu chodzenia to jest męka. Wchodzenie na samą górę. Ja nadal jestem przekonana, że powinna była być mikrofala, a niestety nigdzie tutaj mikrofali nie widać. No nie pamiętam, jakie były ustalenia. Mam wrażenie, że chyba, wiecie, wydaje mi się, że tam Nie jesteśmy pewni. była taka opcja, nas interesowało, chyba to mieszkanie interesowało nas ze względu na wygodę, na to, że to, co chcieliśmy, tak? Że spełniało nasze standardy i tą mikrofalę, mam wrażenie, jak tak pamiętam, to kilka miesięcy temu było, ale pamiętam, że chyba sobie podarowaliśmy. Możliwe. Bo to tutaj trzeba priorytety brać pod uwagę. Możliwe, że miałam źle zapisane, ale to także zależy na tym, że jak byliśmy w supermarketach, to można było przez przypadek kupić coś, co trzeba byłoby podgrzewać w mikrofali i się zdziwić, jakby było w domu. Dobrze zawsze jest sprawdzić. Jedna rzecz, którą mieliśmy właśnie sytuację w Łotwie, było, że w dniu naszego zameldowania dostałam wiadomość, że pralka się zepsuła, a w planach mieliśmy właśnie zrobić pranie. Robiliśmy pranie małe w Estonii, planowaliśmy drugie małe pranie zrobić
na Łotwie. I niestety okazało się, że jest zepsuta. Gospodarz dał mi dużo informacji, napisał, gdzie jest najbliższy punkt do prania, mniej więcej ile by to kosztowało, ale niestety nie pasowało nam to w planach. Musielibyśmy wyjść poza dom i spędzić tam przynajmniej z godzinę, półtorej, jeśli chcielibyśmy zrobić z wysuszaniem, więc zrobiliśmy pranie ręczne. Gospodarz się zgodził dać mały zwrot pieniędzy za kłopot, ale też była to stresująca sytuacja, bo ja musiałam zrobić pranie, a tu nagle się okazało, że takiej szybkiej, normalnej opcji nie ma. A jak jedzenie? No tutaj chyba jesteśmy podzieleni. Jedzenie dla nas, tak ja już mówię też w imieniu męża, wydaje mi się, że jedzenie najbardziej nam smakowało w Wilnie. Ono bardzo przypomina to nasze jedzenie, te nasze kołduny, te nasze cepeliny, czy placki ziemniaczane. To tutaj przyprawy bardzo podobne. Tak naprawdę fajna kuchnia, ale dobrze w Estonii też jedliśmy. Pamiętam pierwszy dzień w pubie, tam dostałam wołowinę z ziemniakami, surówką. No ta wołowina była mięciutka, bardzo, bardzo smaczna i też bardzo przyjemnie jakoś tak wspominam ten pobyt w tym pubie. Sklepy też dobrze zaopatrzone, mogłam kupować to co lubię na śniadanie zjeść, więc tak mi się wydaje. Chyba najmniej na Łotwie. Tam trudno było znaleźć tak zwane lokalne potrawy. Bardzo dużo było różnych takich. Ale nie, na Łotwie tą sieciówkę znaleźliśmy. Tą taką, Bufet. którą poleciłaś, bufet, gdzie można było spokojnie podejść, wziąć to, na co masz ochotę. I ja pamiętam, że wzięłam za dużo i nie mogłam tego zjeść, bo po prostu miałam ochotę na wszystko. Więc zalecam na przyszłość najpierw sprawdzić, co jest, a później po prostu przejść się jeszcze raz, bo ja najpierw wzięłam kilka rzeczy, wszystkie były smaczne, ale pojemność żołądka jest naprawdę ograniczona, więc tutaj musieli mi pomóc zjadać. Ale tam były i ciasta, ale też i zupy, i drugie dania różnego rodzaju, i warzywa, i mięso, i ryba, i kawa, i napoje też alkoholowe. Te bufety były bardzo dobre. Ale czy to lokalne jedzenie? Takie jedzenie bufetowe. Ja właśnie mam podzielone zdanie, bo w sumie w każdym kraju miałam posiłki, które bardzo mi się podobały, ale chyba nie ma żadnego posiłku, że bym powiedziała, że to był mój najlepszy. Są elementy, o których nadal myślę. Na przykład właśnie w tym bufecie w Łotwie był ten taki pudding, taki deser był, chyba lokalny, bo ja go nigdzie indziej nie widziałam i nadal o nim myślę czasami, nadal mam na niego ochotę. I też były któreś mięsa właśnie w pierwszy dzień w pubie w Estonii. Dostałam właśnie wieprzowinę w bardzo ciekawej marynacie. Była jakaś przyprawa, której nie mogłam rozgryźć, co to jest za przyprawa, ale miał bardzo ciekawy smak. I też to są po prostu takie elementy, że pamiętam dania. Na przykład teraz właśnie w Wilnie jest trochę niestandardowo, że na przykład jadłam to samo danie 2 razy w 2 różnych miejscach, właśnie dlatego, że moje pierwsze doświadczenie, wrażenie nie było pozytywne, bo wydawało mi się, że coś brakuje, było trochę za mdłe. Były to te zepeliny. I później właśnie dzisiaj stwierdziłam, że spróbuję jeszcze raz w innej restauracji i były o wiele lepsze. I też właśnie stwierdziłam, że i wtedy nie wiesz, czy dobrze trafisz. Więc ja mam takie mieszane uczucia, ale jeśli chodzi właśnie o takie drożdżówki, właśnie rzeczy supermarketów, to we wszystkich 3 krajach zawsze trafialiśmy dobrze. Wszystko, co chcieliśmy na śniadania, chcieliśmy jakieś chipsy, nie mieliśmy problemu. Więc ja jestem tak trochę podzielona. Nie mam chyba wygranego niestety. Można w każdym kraju coś znaleźć dla siebie. I jedliśmy dobrze. Ja nie miałam takiej sytuacji, że to, co zamówiłam, mi nie smakowało. Były rzeczy, które mi smakowały bardziej, były rzeczy, które mniej, ale nie było tak, że na przykład trafiłam, Nie zjadłabyś. że nie zjadłabym, że jadłam z przymusem, że
wybrałam coś, co wydawało mi się, że będzie inne. Na przykład w tym bufecie na Łotwie wybrałam śledzia, takiego, który mi się kiedyś podobał, śledź w korzuszku, które u nas się robi, z burakami, ziemniakami. On był przepyszny. On mi faktycznie przypominał taki śledź, który ja robię z okazji świąt. Tam chyba cukinia była troszeczkę inaczej robiona niż ja robię w domu, nie? Ale są rzeczy, ale przeważnie wszystkie rzeczy mi smakowały. Nie było takiej rzeczy, która mnie zaskoczyła, niedobra, nie? Coś mi nie pasuje. Nie, wszystko było dobre. Zjedliśmy. Wszystko zjedliśmy, Warto puste talerze próbować. oddawaliśmy, tak? Mówię, warto próbować, warto wyjść trochę poza swój element komfortu, ale trzeba też wiedzieć, co się lubi. W Estonii chyba były najdroższe te potrawy w restauracjach, tak mi się wydaje. W Estonii trzeba było wydać naprawdę więcej, około 15-20 euro za danie, tak? Główne. Natomiast można było znaleźć taniej, ale to wtedy nie. Trzeba było wtedy pogodzić się z tym, że może nie być sytości, czy jakaś mniejsza porcja. Natomiast myślę, że na Litwie chyba jest najtaniej. Tak mi się wydaje. Dzisiaj wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę fajnie jedliśmy, braliście po 2 dania i zapłaciliśmy rachunek podobny jak chyba w Estonii pierwszego dnia. Taki sam, a tutaj było tych posiłków więcej, tak? Dodatkowe rzeczy, które chciałam wspomnieć, był wybór lodów. Że po prostu wszędzie właśnie pojedyncze lody, rożków, chyba po 20 rodzajów. Bardzo prosto. I myśmy tak właśnie w Estonii chyba, ja zauważyłam, że właśnie co chwilę ktoś szedł po prostu z lodem takim w rożku. Ja mówię, gdzie oni je wszyscy kupują? A to właśnie wszędzie można było kupić i wielki wybór. Oczywiście musisz kupić i od razu jeść, bo inaczej ci się roztopi, ale w porównaniu dla mnie, która mieszka w Anglii, to był prawie że szok kulturowy i korzystałam z nich bardzo często, bo u mnie tak niestety nie ma w Anglii. My mamy lody w każdej postaci. U nas pojedynczo pakowane właśnie coraz ciężej jest znaleźć. Multipaki, że jest dużo, tak, ale takie właśnie pojedyncze, że łapiesz i idziesz, już coraz rzadziej supermarkety odchodzą od tego modelu niestety. Toalety. To jest trudny temat Dla nas. Dla osób, które korzystają z toalety w tak zwanych miejscach publicznych i szukają toalet płatnych, bezpłatnych, zdziwiłyśmy się trochę. Większość była płatna. 95% chyba. Tak, 50 eurocentów, 60 chyba jeden był eurocentów, płatne i kartą, i monetami w automatach, nie w automatach, w różnym standardzie, bo chyba to mnie najbardziej zdziwiło, że czasami była taka sama cena, a standard naprawdę bardzo różny. Chyba na Litwie najbardziej się zdziwiłam. Tutaj niestety muszę powiedzieć, że jest chyba najgorzej. Chociaż pierwszego dnia wydawało mi się, że jest najlepiej, dlatego że byliśmy w parku i tam były toje, tak zwane toje, ale one były dobrze utrzymane, woda była na zewnątrz, gdzie można było umyć ręce z płynem, był papier. W 2 miejscach widzieliśmy, tam przy parkach. I myślałam, że to jest ogólne, że standard. Ale później trafiliśmy do miasta i jeżeli faktycznie nie korzystałaś z kafejki czy z restauracji, gdzie można było z toalety skorzystać, to w tych publicznych były płatne. Na przykład niespodziewanie zamiast sedesu były tak zwane dziury, co też dla Europejczyków tutaj środkowoeuropejskich mieszkańców zachodnich jest to jakiś Szok kulturowy. Myślę, że tutaj warto brać to pod uwagę, czyli jeżeli mieć drobne, mieć eurocenty, chusteczki przy sobie, jakieś ściereczki. W razie czego można właśnie się zdziwić, że nie ma papieru, więc tutaj jeżeli ktoś ma problem właśnie z toaletą, bo są osoby, które bardzo trudno korzystają. Warto jest o tym wspomnieć, bo mówię, są ludzie, którzy potrzebują, ja też mówię, jeśli szukamy toalety, ja używam aplikacji Toilet Finder i używam też po prostu Google. I wiem, że ta informacja jest, bo ludzie tej informacji potrzebują, więc wydaje mi się, że warto jest wspomnieć, bo komuś to może pomóc. Ale wszystkie te kraje mają ten problem, tak? Wszędzie były toalety płatne, więc też korzystaliśmy w restauracjach, ale mówię, nie we wszystkich można
W jednej mogliśmy korzystać na zewnątrz i to też była taka, to chyba w Estonii. W Estonii wspomnieć możemy, że jesteśmy tutaj na końcu czerwca i noce były bardzo jasne. Tak, trzeba mieć dobre zasłony. Zdziwiło nas, że bardzo długo trwa dzień i jest jasno i tak nawet kładziemy się spać, a tam jeszcze nie jest ciemno, jeszcze jest taka poświata Taka szarówka. i rano bardzo wcześnie jest jasno. Asia twierdzi, ja nie zaglądałam przez okno, ale Asia twierdzi, że przez całą noc widać taką łunę, nie? Szarówkę, że tak jakby w ogóle nie zapadła noc. Bardzo krótko było, że możesz powiedzieć, że ciemno. Ja prawie, że tego nie zauważyłam. Trzeba mieć dobre zasłony, tak? Bo jeszcze tylko mam, który kraj Ci się najbardziej podobał. Ale wszystkie były piękne. Powiem szczerze, wszystkie piękne, przy czym Wilno bardziej europejskie. Wilno, tu się czułam tak trochę swojsko. Architektura też bardzo podobna do polskiej, więc też można dogadać się po polsku, chociaż nie zawsze i nie wszędzie, więc tutaj nie ktoś powiedział, że wszędzie można się dogadać, nie. My spotkaliśmy się w jednej restauracji, że pan nie chciał w ogóle z nami po polsku, on stwierdził, że nie umie po polsku, nie rozumie po polsku, więc tutaj tylko po angielsku, więc nie wszędzie, oczywiście dużo jest osób, które rozumie po polsku, ale tutaj Ale to tylko na Litwie. na Litwie. Natomiast pozostałe te dwa kraje, Łotwa i Estonia, bardziej są skandynawskie. Tam jest taki troszkę skandynawski styl i tam tylko po angielsku albo po rosyjsku. Tutaj w tych trzech krajach można też rozmawiać po rosyjsku. Wszędzie. A po polsku nie wszędzie, tylko na Litwie i to też nie wszędzie. Jeśli chodzi o architekturę, to właśnie chyba w Estonii była taka najciekawsza, Tak. bo była inna trochę, że właśnie te takie deskowe domy, bardzo kolorowe też domy były. Jeśli chodzi o architekturę, że właśnie chodziliśmy i ja miałam ochotę robić zwykłym domom zdjęcia, w Estonii chyba tak było. Mhm. W Łotwie chyba był taki już trochę, że nowe budownictwo ze starym budownictwem, to bardzo ładne stare miasto było, bardzo ładne stare budynki, ale właśnie nie wiem, czy był którykolwiek budynek, że ja tak nagle byłam zdziwiona, albo że był taki efekt wow, ale mi się wydaje, że w Estonii właśnie czułam, że to jest coś innego. A tutaj już jest trochę takie znajome, ale nadal bardzo piękne, bo nie ma jakby zniszczenia. Są budynki bardzo stare, bardzo dobrze zachowane. Jedna rzecz jeszcze bym dodała. Mi się wydaje, że na Litwie najmniej zapłaciliśmy za wejścia. Tak. W Estonii i na Łotwie po prostu piękne budynki, piękne kościoły, jakieś bazyliki, 3 euro. Wszystkie 5 euro. wejścia do kościołów są płatne, natomiast na Wilnie po prostu wszystko jest za darmo. Jedynie płaciliśmy wjazd na górę Gedymina. Bo nie chcieliśmy wspinać. Nie chcieliśmy wchodzić do tej baszty, która tam chyba była za 8 euro. Natomiast pozostałe kościoły, wszystkie są otwarte, wszystkie są za darmo, a są piękne, więc warto do nich zaglądać. Mi się wydaje, że właśnie jeśli ktoś chciałby odwiedzić te regiony, to warto właśnie podczas jednej wycieczki odwiedzić wszystkie 3. Mi się wydaje, że one są na tyle blisko i na tyle fajne, że w sumie takie osobne wycieczki mogą nie być najlepszym pomysłem, ale właśnie odwiedzić wszystkie 3 podczas jednej wycieczki to może być właśnie to, co ja bym polecała. Bo mi się wydaje, że to był dobry pomysł. Można poświęcić 2 dni na Estonię. Że więcej, więcej Można, czasu, ale że jedno po drugim. Zależy kto jaką ma aktywność, może znajdzie więcej rzeczy dla siebie, jeżeli chce odwiedzać jeszcze jakieś muzea, na pewno na ten drugi dzień znajdzie czas. Natomiast jeżeli chodzi o nas, to mi się wydaje, ja mam takie poczucie, że czas był dobrze wykorzystany. Wszystkie atrakcje, to co miałam zaznaczone, wszystko zostało odwiedzone. W związku z tym naprawdę uważam, że jak najbardziej wykorzystany dobrze czas, dobrze zaplanowany. Myślę, że jak najbardziej. Negatywy. Jakieś rzeczy negatywne, rzeczy, które nam się nie podobały. Może być podsumowanie tych rzeczy, które wcześniej wspomniałyśmy, jak na przykład toalety. Ja mam też sobie zapisałam te właśnie takie nieporozumienia w Wilnie, że właśnie można po polsku, ale można po angielsku. Mówię nasze pierwsze właśnie na tym autokarowym. Nadal o tym myślę.
poszliśmy do kafejki i był bufet lunchowy i rodzice próbowali zamówić kawę z ciastem. Pani powiedziała, że tylko można lunch zamówić. Ja chciałam zamówić lunch, to tylko można było bufet lunchowy, a ludzie koło nas na stołach mieli kawę i ciasto i też dania, które ja chciałam zamówić nie z bufetu, powiedziano mi, że nie można, a osoby na stolikach koło nas miały te dania. Więc zostawiło to taki trochę niesmak. Tak, moich ustach dostaliśmy byłam prowadzenie w błąd. No, że właśnie było takie, a pani też mówiła, że rozumie po polsku, to rodzice właśnie komunikowali się po polsku, ja się komunikowałam po angielsku. I obydwoje skończyliśmy jakby w tej samej sytuacji, gdzie właśnie, no byłam zdziwiona, muszę powiedzieć, że tak czułam się, no trochę oszukana, bo czułam, że właśnie, że my musieliśmy zamówić, bo już była prawie końcówka godziny lunchowej, a wszyscy inni zamawiali dania, na które mieli ochotę, więc ja się trochę zdziwiłam. Ale poza tym, no mówię, mieliśmy tą jedną sytuację, gdzie pan od razu powiedział, że nie mówi po polsku i udało nam się zamówić całą resztę po angielsku, ale z drugiej strony właśnie ja byłam najbardziej chyba rozczarowana z tych dań Tak. w tym miejscu właśnie, bo później miałam porównanie z dzisiejszą restauracją, totalnie inne, mimo że to samo danie, a standard i skala smakowa była o wiele lepsza dzisiaj. Mieliśmy też właśnie chyba ten drugi kierowca z Rygii do Wilna. On tak właśnie mówił bardziej po rosyjsku, trochę po nie angielsku. rozumiał nas. I ja też próbowałam do niego mówić po angielsku, on czasami odpowiadał chyba do mnie po rosyjsku. Ja też właśnie nie wiedziałam, co mam zrobić, bo ja całą dyskusję prowadziłam po angielsku, ale nadal jakoś tak nie chciał angażować się w rozmowę, też tam pytania zadawał. Ale poza tym chyba nie mieliśmy żadnych takich większych problemów. Mieliśmy właśnie jednego pana, dziadka, który nam próbował pomóc w autobusie w Wilnie, jak właśnie nie wiedzieliśmy do końca, gdzie wysiąść. On usłyszał nazwę ulicy i później nam potwierdził, tak, to jest ta ulica. Byli pomocni. Chyba jak kupowaliśmy rzeczy, nie mieliśmy chyba żadnych problemów przy kasach. Tak. Nie było. Jak usłyszeli język polski, to tak dość pomocnie podchodzili do tego. No dzisiaj w ogóle przyjemnie, bardzo jakoś wspominam, chyba będzie chyba najlepiej wspominana ta restauracja. Ta restauracja była bardzo dobra i mówię, myśmy znowu chyba zamówili więcej niż mogliśmy zjeść, bo wszystko wyglądało bardzo dobrze i ceny były smaczne i ceny były bardzo dobre, bo mówię, myśmy naprawdę mieli mnóstwo jedzenia, a zapłaciliśmy podobnie jak w innych miejscach za mniej dań. Więc było bardzo toalety to jest jeden wielki dzisiaj minus. ten szok kulturowy, muszę powiedzieć, trafiliśmy do toalety płatnej, która miała tylko właśnie tą opcję, którą my nazywamy dziurą, czyli tak zwany squat toilet. I dla osoby, która nie musi korzystać z tego, było to niekomfortowe. Ja się zawsze, w większości jestem przygotowana, że jak są, to są dwie wersje, że można, osoby, które chcą tą toaletę, mogą tą i osoby, które chcą naszą znaną, standardową. To mówię, dzisiaj mnie to zestresowało. I pogoda była bardzo dobra. Nie jest to pogoda tak typowo wakacyjna, czyli trzeba być przygotowanym, że są chłodniejsze poranki i są noce chłodne. Trzeba mieć jednak jakieś okrycie wierzchnie. W ciągu dnia oczywiście może być ciepło, ale nie na tyle, żeby się rozbierać tak jak my tutaj w środkowej Europie. Tam były upały straszne. Natomiast tutaj my chodziliśmy w swetrach i w okryciach takich, od czasu do czasu z plecaka trzeba było wyjąć ten swetr i założyć na siebie. W nocy czasami po prostu przymknąć okno. W Estonii było naprawdę zimno. Tam musieliśmy i wiecznie, bardzo wiatr wiał, więc nawet kurtki były potrzebne. Natomiast tu w Wilnie już było cieplej, na Łotwie też było ciepło, ale to też nie było tak, że rozbieramy się całkowicie do takiej bardzo letniej odzieży. No mieliśmy właśnie jeden dzień mieliśmy właśnie 27 stopni, jeden dzień 31 stopni, a potem temperatura spadła prawie o 10 stopni. Trzeba być przygotowanym. Na pewno trzeba mieć coś ciepłego w plecaku. Tak. Nadal, bo się opaliliśmy. Trzeba mieć coś ciepłego w plecaku. Trzeba być przygotowanym na taką opcję. Minimalny, napisałam, kto wygrał nasz turnament gier, ale jeszcze nie skończyliśmy, bo na razie ja prowadzę, żeby nie było. Czy jest cokolwiek, co byś chciała dodać? Nie, wydaje mi się, że takie podsumowanie, bardzo przyjemny wyjazd. Mi się bardzo podobał.
Pod każdym względem. Tutaj nie było jakichś takich sytuacji, które były jakoś bardzo mocno, nie wiem, niwelujące wrażenia pozytywne, tak? Także tutaj ja jestem jak najbardziej. Mówię, jutro Pozytyw. został nam ostatni dzień podróży. Z tego co patrzyliśmy, w sumie dojazd na lotnisko jest poniżej godziny, więc powinniśmy być w stanie dojechać. Nie oczekujemy. Trudności jakieś mimo niedzieli, także są połączenia. Więc Co prawda z zobaczymy. przesiadką, ale spokojnie, już mamy ogarnięte. Fajnie, jak to mówią. No, to polecamy. W razie czego, mówię, na moim kanale będzie dużo filmików z każdego kraju i z radami, i co robiliśmy w każdym kraju, więc jeśli ktoś chciałby obejrzeć, może się zainspirować albo zobaczyć i zadać dodatkowe pytania, to proszę do mnie pisać. Ja bardzo chętnie pomogę, mama też odpisze. Jeżeli chodzi o płatności, to Asia i mój mąż korzystali z Revoluta. Oczywiście warto mieć też trochę gotówki, ale naprawdę wszędzie można korzystać z karty. Wszędzie ta karta jest potrzebna, więc mi trochę jeszcze zostało gotówki. Będę jutro próbować ją na lotnisku wydać, bo wcale nie musiałam. Prawie wszędzie, nawet na stoiskach takich gdzieś tam wolno stojących też można było korzystać z karty. Swobodnie. To już chciałam tyle dodać, także ja dziękuję bardzo za No, dziękujemy bardzo w takim razie. Dziękuję.